Nie wiem, czy każdy ma takie miejsce, które przez lata ogląda się tylko na zdjęciach i w pewnym momencie zaczyna się zastanawiać, czy kiedykolwiek uda się tam dotrzeć. Dla mnie takim miejscem była wyspa Dzindo. Przez wiele lat wydawała się czymś bardzo odległym, miejscem, o którym dużo słyszałam, ale które prawdopodobnie jeszcze długo miało pozostać wyłącznie marzeniem. Aż do maja tego roku, bo właśnie wtedy po raz pierwszy zobaczyłam ją na własne oczy i dzisiaj chciałabym Was tam zabrać. Doskonale pamiętam moment, w którym przejeżdżaliśmy przez most, ten jedyny most łączący wyspę Dzindo z lądem. To były ogromne emocje, bo w sekundę dotarło do mnie, że to się naprawdę dzieje, że naprawdę tu jestem i za chwilę zobaczę wszystko to, co przez tyle lat oglądałam wyłącznie na zdjęciach. No i oczywiście zobaczę ogromną ilość psów podczas festiwalu Dzindo. To był jeden z tych momentów, które człowiek zapamiętuje na bardzo długo. Ale była jeszcze jedna rzecz, która sprawiała, że ten dzień był wyjątkowy. Na wyspie nie byłam sama. Towarzyszyły mi m.in. Ann ze Stanów Zjednoczonych oraz Rebeka z Wielkiej Brytanii. Poznałyśmy się wiele lat temu dzięki psom Dzindo. Przez lata rozmawiałyśmy przez internet, wymieniałyśmy doświadczenia hodowlane, wspierałyśmy się i śledziłyśmy rozwój swoich psów. Aż w końcu spotkałyśmy się na żywo po raz pierwszy właśnie tutaj w Korei. Myślę, że tylko osoby naprawdę zaangażowane w jakąś pasję potrafią zrozumieć, jak niezwykłe jest uczucie, kiedy ludzie mieszkający tysiące kilometrów od siebie spotykają się na drugim końcu świata dzięki wspólnej miłości do tej samej rasy. Jestem ciekawa, czy Wy również macie takie miejsce, które przez lata oglądaliście tylko na zdjęciach i które chcielibyście zobaczyć kiedyś na żywo. Jeśli tak, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Sama wyspa nie jest szczególnie duża, można ją przejechać wzdłuż w około 1,5 godziny, ale jest przepiękna. Bardzo chciałabym wrócić tam kiedyś na dłużej i pozwiedzać na spokojnie więcej miejsc. Nie ma tam aż takiego dużego ruchu ulicznego, nawet centrum wyspy nie wydaje się być bardzo zatłoczone i to naprawdę da się odczuć. Atmosfera jest tam zupełnie inna niż w dużych koreańskich miastach, bardziej lokalna, spokojniejsza, bardziej swojska. Co ciekawe, podczas festiwalu atmosfera na wyspie była zupełnie inna niż podczas dużych wydarzeń w Polsce. U nas przy takich okazjach restauracje i atrakcje zwykle działają pełną parą. Wszystko jest nastawione raczej na turystów i odwiedzających. Natomiast tam naprawdę ciężko było znaleźć otwartą restaurację. Miałam wrażenie, że mieszkańcy świętowali to wydarzenie bardziej między sobą, w domach, z rodziną i lokalną społecznością. To dawało bardzo ciepłe odczucia. Jakby ten festiwal nadal był przede wszystkim świętem mieszkańców tej wyspy, a dopiero później atrakcją dla przyjezdnych. Pierwszego dnia pojechaliśmy pod Jindo Tower. To miejsce z jednymi z najpiękniejszych widoków na całej wyspie. Z góry doskonale widać zielone pola, góry, morze i most Jindo. I szczerze mówiąc, właśnie tam po raz pierwszy naprawdę poczułam, że jestem na tej wyspie. Przy okazji jest jeszcze jedna rzecz związana z wyspą, o której chciałabym wspomnieć. Jeżeli oglądacie ten kanał od pierwszego odcinka, być może zauważyliście, że w czołówce słychać krótką melodię. Jest to fragment Jindo Arirang, lokalnej wersji jednej z najbardziej znanych koreańskich pieśni ludowych. Arirang często nazywany jest nieoficjalnym hymnem Korei i istnieje w wielu regionalnych wersjach. Jedną z nich jest właśnie Jindo Arirang, związany z wyspą Jindo. A dźwięk, który słyszycie w czołówce, pochodzi z tej niewielkiej pozytywki. Kupiłam ją w Insadong i od razu wiedziałam, że chcę ją wykorzystać w czołówce kanału. To drobny detal, który bardzo mi się spodobał. Dzięki temu każdy odcinek zaczyna się od czegoś, co naprawdę pochodzi z miejsca, które bije w rytmie psa Jindo. Na wyspie znajduje się miejsce szczególnie ważne dla miłośników rasy. Wioska Dongji. To właśnie tam znajduje się słynny pomnik psa Beku i jego właścicielki.
Jeżeli nigdy wcześniej nie słyszeliście tej historii, Baekgu jest w Korei symbolem lojalności psa Jindo. Jej historia była tak niezwykła, że znają praktycznie każdy miłośnik rasy. To właśnie tutaj znajduje się również miejsce jej pochówku. I co zabawne, prawie zapomniałyśmy odwiedzić to miejsce, ale na szczęście udało się. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie wyjechać z wyspy bez odwiedzenia tego miejsca. Obok znajduje się centrum tematyczne poświęcone psu Jindo. Byliśmy tam bardzo wcześnie, więc było zamknięte, ale następnym razem mam nadzieję, że uda się wejść do środka. Już sam budynek wygląda świetnie, ponieważ został zaprojektowany w kształcie psa. To jedno z tych miejsc, które od razu wywołują uśmiech. Zwłaszcza jeśli od wielu lat interesuje Was ta rasa. Przy wyjeździe z wyspy, tuż przed mostem po obu stronach, stoją ogromne posągi Jindo i wyglądają naprawdę imponująco, ale wiąże się z nimi zabawna historia. Zapamiętałam je trochę inaczej ze starszych zdjęć. Oryginalnie miały mocno zawinięte ogony, bardziej charakterystyczne dla starszego typu Jindo. Z czasem jednak wygląd rasy nieco się zmienił i ktoś wpadł na pomysł, aby te ogony po prostu odciąć i zamontować nowe. Co najlepsze, bez wysiłku można dostrzec linię cięcia. Muszę przyznać, że brzmi to dosyć zabawnie, ale moim zdaniem wyglądają zdecydowanie bardziej dumnie. Pomijając kwestię samego typu ogona i czy jest on w pełni poprawny, to dzisiejszy Jindo kojarzy się przede wszystkim z ogonem sierpowatym lub wyprostowanym, a już nie z pączkiem na grzbiecie. Miejscem całkowicie poświęconym rasie jest oczywiście park tematyczny. To właśnie tam co roku odbywa się festiwal Jindo oraz wystawa specjalistyczna tych psów. Powiem Wam, że już przy samym wjeździe do parku pojawił się kolejny moment ogromnego wzruszenia. Bo nagle wszędzie, gdzie człowiek nie spojrzy, widzi psa Jindo. Dla większości ludzi to pewnie kolejna atrakcja turystyczna, ale dla mnie było to miejsce, które znałam od lat, mimo że nigdy wcześniej tam nie byłam. Widziałam je na zdjęciach, filmach, relacjach innych hodowców. Przez lata oglądałam je przez ekran komputera. Dlatego moment, w którym pierwszy raz stanęłam tam osobiście, był znacznie bardziej emocjonalny niż się tego spodziewałam. Cały kompleks składa się m.in. z muzeum, centrum medycznego, stref treningowych, wybiegów, hodowli instytutu oraz terenów, na których odbywają się pokazy i zawody. To miejsce dla miłośników rasy jest po prostu obowiązkowym punktem każdej wizyty na wyspie. Wiele osób pytało mnie, czy przywiozłam z Korei psa. Tak, przywiozłam. Ma na imię Dodo. Czy widzicie ten ogon? Spójrzcie na ten ogon. Czyż on nie jest uroczy? Dobra, zachowajmy resztki powagi. Co ciekawe, w samej Korei nie jest łatwo znaleźć jakiekolwiek gadżety związane z psem Jindo. Znacznie łatwiej było znaleźć merchy z Shibą. Dlatego, kiedy w Insadong znalazłyśmy sklep papierniczy pełen rzeczy z Jindo, po prostu oszalałam. Na samej wyspie udało nam się kupić jeszcze kilka kubków, breloczków, maskotek, które oczywiście wróciły ze mną do Polski. Wyspa Jindo była jednym z tych miejsc, które przez wiele lat istniały w mojej wyobraźni. Miejscem, które znałam ze zdjęć, artykułów i opowieści innych ludzi. Aż w końcu mogłam zobaczyć je na własne oczy. I choć sama wyspa zrobiła na mnie ogromne wrażenie, główny punkt programu miał dopiero nadejść. Bo następnego dnia odbywała się wystawa specjalistyczna psów Jindo. I właśnie o niej opowiem Wam już niedługo.